Cześć, tu Marcin Wytrążek, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek przeznaczony dla terapeutów i masażystów. Myślę, że może być przydatny, jeżeli ktoś pracuje z bólami kolan, bólami biodra czy bólami dolnego odcinka kręgosłupa. Serdecznie zapraszam. Chciałbym dzisiaj omówić zastosowanie techniki masażu tkanek głębokich w pracy z przegrodą międzymięśniową boczną. I tak jak wspomniałem, jest to pewnego rodzaju łącznik pomiędzy stawem kolanowym a stawem biodrowym, co będzie wpływało u wielu osób na dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa. Oczywiście jest to element układanki. Nie chciałbym, żeby ktoś myślał bardzo prostolinijnie i zakładał, że czyli przy bólach pleców należy w tym miejscu pracować, ale to może być istotne miejsce do pracy z wykorzystaniem masażu tkanek głębokich, żeby się skupić na tym obszarze. U kogo to wykonujemy? U osób, u których doszło do skrócenia tak zwanej taśmy tylnej. Czyli jeżeli mamy tkanki na tylnej stronie uda, podudzia i z tyłu biodra przykurczone i sztywne, to praca z przegrodą międzymięśniową boczną sprawi, że te tkanki będą głębiej rozluźnione, że to nie będzie tylko masowanie po powierzchni. U osób, u których nie ma pełnego wyprostu w stawie kolanowym, to też ta praca pomiędzy mięśniem dwugłowym a obszernym bocznym może wpłynąć na poprawę, na oswobodzenie wyprostu w stawie kolanowym. Ten obszar możemy zweryfikować poprzez ocenę długości tkanek, także leżących na bocznej stronie biodra. Więc jeżeli oceniamy przywiedzenie w stawie biodrowym i widzimy, że w teście Obera, czy w teście zmodyfikowanym teście Obera mamy przykurcz tkanek, jakąś sztywność tkanek, to ten obszar mięśniopowięzi, gdzie jest przegroda międzymięśniowa, gdzie jest tylno-boczna część powięzi szerokiej, też jest w to zaangażowany. Praca też może się przydać miejscowo u osób po urazach mięśnia dwugłowego, gdzie w procesie gojenia doszło do usztywnienia tkanek, oszczędzania tej okolicy, i utraty mobilności tych tkanek. Więc tutaj po urazach mięśnia dwugłowego jak najbardziej wskazana praca. Teraz chciałbym omówić budowę przegrody międzymięśniowej, żeby troszeczkę inaczej patrzeć na przegrodę międzymięśniową, niż jak ja patrzyłem w przeszłości. Wydawało mi się, że przegroda to jest po prostu rozdzielenie obu mięśni, czyli dwugłowego i obszernego bocznego. I tak jak tutaj na tym modelu, że można opuszkami palców wjechać pomiędzy mięśnie i chodzi o to, żeby pomiędzy mięśniami wytworzyć luz, żeby tu była taka swoboda, bo tak to widziałem w atlasach. Natomiast praca w laboratorium sekcyjnym pokazała, że to wygląda troszeczkę inaczej. Czyli, że mamy przegrodę, która jest przedłużeniem powięzi szerokiej, więc mamy powięź szeroką otaczającą udo. Tu gdzieś z boku jest pasmo biodrowo-piszczelowe i przedłużeniem tej powięzi szerokiej, to jest jedna część, jedna całość, jest przegroda. I oczywiście, jak widzimy przegrodę w ten sposób, to jest dalej takie myślenie, że ale to rzeczywiście to przecież nie ma pewnie problemu, żeby wejść w przegrodę. Problem jest taki, że ta przegroda się nie rozstąpi w ten sposób. Tu mam model skonstruowany w taki sposób, że to tak wygląda. Mamy powięź szeroką, mamy przegrodę i to jest jedna część. Mało tego teraz. Zarówno mięsień dwugłowy, jak i mięsień obszerny boczny, niczym moje dłonie teraz, jest przyrośnięty do przegrody. Szacuje się, że gdzieś około 30% włókien jest przyrośniętych do przegrody. Więc tak naprawdę nie chodzi o przegrodę, tylko chodzi o ten obszar mięśniopowięzi, który się tu znajduje. Czyli chodzi nam o mięsień dwugłowy, o mięsień obszerny boczny, tkankę pomiędzy. Więc nie patrzyłbym na przegrodę tylko jako coś, co rozdziela te mięśnie, ale de facto na coś, co łączy te oba mięśnie. Bo oczywiście myślimy o tym, że jak się napina jeden mięsień, pracuje jeden, to drugi jest rozluźniony i vice versa. Jeden prostuje staw kolanowy, drugi zgina staw kolanowy, ale tak de facto te tkanki są ze sobą zrośnięte i połączone. I jak to zrozumiemy, to będziemy działać pełniej i szerzej, a nie tylko czy to opuszkami palców, czy jakimś narzędziem, czy może kostkami w tej wyimaginowanej przegrodzie, o której bardzo często tak myślimy. Daj znać w komentarzu, czy tak myślisz. Czy może myślałeś, czy myślałaś o tym, że rzeczywiście można po prostu wejść pomiędzy mięśnie, bo na zajęciach tak ćwiczyliśmy, ja tak kiedyś ćwiczyłem, że można było wejść pomiędzy mięśnie i de facto je rozgarnąć. W głowie miałem taki model i myślałem, że to jest możliwe. Po tym, jak oceniliśmy długość tkanek, zakresy ruchu, dobrze jest wykonać palpację zarówno powięzi szerokiej, jak i obszaru przegrody. I żeby zlokalizować przegrodę, to należy poprosić pacjenta o zgięcie w stawie kolanowym z oporem. W ten sposób napniemy, uwidocznimy często
mięsień dwugłowy uda, albo poprosimy o wyprost w stawie kolanowym, gdzie napnie się mięsień obszerny boczny, którego tylna krawędź znajduje się na tylnej stronie uda i w ten sposób przez naprzemienne wykonywanie wyprostu w stawie kolanowym można znaleźć tylną krawędź mięśnia obszernego, albo przez zgięcie w stawie kolanowym z oporem będzie można wyczuć mięsień dwugłowy uda i w ten sposób zlokalizujemy przegrodę. Techniki dobieramy w zależności od tego, jak duże mamy ręce, jakie są nasze narzędzia, jak duży jest obszar, który będziemy poddawali masażowi tkanek głębokich, no i jak wrażliwy jest pacjent. Dobrym narzędziem w przypadku osób drobniejszych, kiedy udo jest niewielkie, no to dobrym narzędziem są opuszki palców. Należy tylko pamiętać o tym, żeby unikać przeprostów w stawach śródręczno-paliczkowych, międzypaliczkowych. Wielu masażystów czy masażystek ma z tym problem, więc to jest kwestia pilnowania tego, żeby dłoń w czasie wykonywania techniki była ustawiona w lekkim zgięciu. Można nawet się wesprzeć czasami drugą ręką, czyli wesprzeć te palce. Jeżeli mamy osobę, no i ta tkanka nie jest tak mocna i nie jest tak duża, można czasami będzie użyć też kciuka. To wszystko zależy od tego, jak mocny masz kciuk, czy potrafisz go tak samo ustawić w pozycji neutralnej, może przy lekkim zgięciu, czy ewentualnie kostki. Kostki to też będzie dobre narzędzie, za chwilę powiem co i jak, bo ono ma swoje atuty, użycie kostek. W przypadku osób większych, mocniejszych, z bardziej obszernym udem, no to tutaj albo kostki, albo może pięści, gdzie będziemy wykonywali masaż tutaj głowami kości śródręcza, będzie można przyłożyć mocniej, albo wręcz wyrostek łokciowy. Czyli będziemy wykonywali techniki wyrostkiem łokciowym pomiędzy mięśniem obszernym bocznym a mięśniem dwugłowym. No i teraz wydaje się, że to będzie najprecyzyjniejsza technika, najlepsze narzędzie, czyli opuszki palców, które będą się wcinały pomiędzy mięsień dwugłowy a obszerny boczny, ale tak jak wspomniałem, nam nie chodzi tylko i wyłącznie o samą tą błonę pomiędzy jednym a drugim mięśniem, ale chodzi nam zarówno o mobilność powięzi szerokiej tutaj, jak i mobilność mięśnia obszernego bocznego, jak i mięśnia dwugłowego, tych przyległych tkanek do przegrody. Więc jak weźmiemy kostki, to tutaj głowami kości będziemy wjeżdżali w obszar przegrody, natomiast ta powierzchnia grzbietowa paliczków będzie w tym samym czasie brzusznie spychała mięsień obszerny boczny, więc tu może się okazać, że masaż kostkami ogarnie więcej i lepiej. Podobną sytuację mamy w przypadku pięści, gdzie głowy kości śródręcza będą wchodziły w obszar przegrody, natomiast mięsień obszerny będzie spychany przez powierzchnie grzbietowe paliczków bliższych. No, w przypadku łokcia to jest tak, że wyrostek łokciowy będzie w obszarze przegrody. No tutaj w przypadku mojego pacjenta no to udo nie jest na tyle duże, żeby stosować tak mocne i duże narzędzie. Natomiast u części osób tak może być, że wyrostek łokciowy będzie świetnym rozwiązaniem, a ta przyległa część łokcia będzie właśnie ładnie odkształcała, czy to mięsień dwugłowy, czy to mięsień obszerny boczny. Dobrym rozwiązaniem z tej perspektywy jest wykonywanie zgięcia wyprostu w stawie kolanowym, czyli z jednej strony wykonujemy ruch w tkankach, odkształcamy tkanki, wyczuwamy restrykcje, jeżeli gdzieś jest ich więcej, możemy poświęcić na ten masaż więcej czasu. Pamiętaj, nie musisz płynnie ciągnąć jednego ruchu i powtarzać tylko ruchy od do. Tu nie chodzi o ilość, ale o to, ile tych tkanek się uda zmobilizować, czyli wchodzenie pod różnym kątem, tak jak ja to teraz robię, bardziej w kierunku dwugłowego, może bardziej w kierunku obszernego bocznego, więc nie chodzi tutaj o ilość, ale o jakość wykonywanych technik. Dobrym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o masaż przegrody międzymięśniowej bocznej, jest ułożenie pacjenta w pozycji leżenia na boku, dlatego że z jednej strony, szczególnie jak mamy większych pacjentów, mamy do dyspozycji użycie większej siły, czyli możemy się oprzeć o te tkanki, porządnie je zepchnąć, mocniej w te tkanki wejść. Oczywiście zawsze adekwatnie do odczuć pacjenta. Drugim atutem jest to, że można tutaj wygodnie prowadzić ruch zgięcia i wyprostu. W tamtej pozycji jest troszeczkę tak, że pacjenci czasami pomagają i niepotrzebnie trzymają cały czas zgięcie w stawie kolanowym i napięty mięsień dwugłowy. Tu natomiast można swobodniej wykonywać ruch zgięcia i ruch wyprostu. Więc tu w pewnym sensie techniki będą te same, ale odrobinę wykonywane inaczej.
Znowu, opuszki palców, dobre rozwiązanie, kostki, dobre rozwiązanie, może wyrostek łokciowy też być dobrym rozwiązaniem, jeżeli mamy do czynienia z większymi pacjentami, czy pięść. I teraz to, co tu jest wygodne w tej pozycji, to wchodzenie i odkształcanie tkanek w obszarze przegrody przez odciąganie mięśnia obszernego bocznego, czy przez spychanie mięśnia dwugłowego. U wielu osób będzie to można wykonać z tej strony, czyli nasadami wczepić się w tylną krawędź mięśnia obszernego bocznego, co chcąc nie chcąc będzie odkształcało przegrodę, jak i pociągało czy odciągało te tkanki, które do tej przegrody się przyczepiają. Więc to jest bardzo wygodna pozycja do pracy, która też daje możliwość zaangażowania większej siły, co jest naprawdę bezcenne w przypadku sportowców, osób z mocniejszym udem, może takich, które więcej dźwigają i mają rozbudowane mięśnie. I teraz to jest też możliwość oceny, czy ta pozycja daje też możliwość oceny mobilności, przesuwalności tych tkanek. I teraz jeżeli ktoś nie ma tutaj swobodnej, dużej przesuwalności, to można też użyć konkretniejszych narzędzi typu kość łokciowa, czyli po prostu przedramię, do odkształcania mięśnia obszernego bocznego, albo może użycie pięści, czyli tu też można tę tkankę bardzo ładnie odkształcać pięściami. Jeśli chodzi o tę pozycję i właśnie użycie jakiejś siły, to podobna sytuacja. Można będzie spychać konkretnie mięsień dwugłowy uda. Znowu u osób przydatne, szczególnie u osób, które mają mocniejsze udo. Ta sama sytuacja, może być użycie tutaj przedramienia, jeśli chodzi o mięsień dwugłowy, może drugiego przedramienia, jeśli chodzi o spychanie tych tkanek, czy użycie pięści, aby musiał przejść na drugą stronę, ale wykonywanie tych technik pięściami do siebie. Jeżeli jesteś zainteresowany czy zainteresowana tego typu formą kształcenia, chcesz doskonalić się w zakresie terapii manualnej, tkanek miękkich, w masażu tkanek głębokich, no to zapraszam na szkolenia, które organizuję wraz z Reha Integro. Prowadzę szkolenia w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu i we Wrocławiu. A jeżeli uważasz, że materiał, który tutaj przedstawiłem, jest dla Ciebie wartościowy i pomocny, to wciśnij łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No i oczywiście daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Tyle na dziś, do zobaczenia następnym razem. Cześć!